tutaj będzie ten największy staw, on będzie miał około 1000 metrów. I robimy w ten sposób, że pan najpierw grzebnie taki dołek 2 na 2 metry głęboki i zobaczymy, co się będzie działo z wodą, czy się pojawi, a w międzyczasie pan przejedzie na inne miejsca i tam będzie kopał. Glina wilgotna, lepi się do łyżki. No jest nadzieja. Zobaczymy, jak nasz dół sondażowy. Pan operator koparki, operujący koparką, który w sumie zajmuje się również robieniem stawów, mówił, że źle to nie wygląda. Że na szczęście woda mu tutaj jeszcze nie weszła, ale tak jak patrzył, no to jest spora nadzieja, że ta woda będzie. Okej, coś tu się już zbiera. Też patrząc na... odstawię kawę. Widać, że woda się pojawia. Tu na przykład już się sączy po skarpie. Że powiedział, że na jego oko źle to nie wygląda. Wróży całkiem dobrze. I że ten poziom tutaj z 1,5 metra wody może być w sposób naturalny. No, zobaczymy. Pan Kuba pojechał taką drugą, mniejszą koparką tam w głąb lasu i będzie równał tą drogę, która biegnie wzdłuż naszego lasu. Nasz las jest tutaj po prawej. Dlatego, że ta droga przez lata nieużywania tak mocno się... jak ładnie słońce przebiło. Tak mocno się skrzywiła, zasypało się po lewej stronie i no jest tutaj mocno pochyło i niestabilnie. Także on tą kopareczką to wyrówna, żebyśmy mieli dostęp też do tej dalszej części lasu i mogli coś tam porobić, jeśli będzie taka potrzeba, z traktorem. Nasza droga biegła, ta droga biegła tak prosto, tak jak ten samochód tam widzicie w tle, czyli tu po lewej, ale my to zmienimy i w samej końcówce puścimy ją tędy. Czyli tu dołem będzie między stawem a tą skarpą, a ten fragment zostawimy, bo on jest taki ładny, porośnięty mchem i nie chcemy tego zniszczyć. I tak będzie niezłe pobojowisko. No, to tą drogę wyrównujemy tak do tego miejsca, bo tam niżej to ona już jest w miarę równa i tam nie ma problemu. Kłopot największy to był właśnie tu, gdzie, no nie wiem na ile to widać, ale tu jest ostry spadek. Kawałek tej drogi to jest jednak 250 metrów, trochę się z tym zejdzie. Tu ustaliłem z Kubą, że jak są takie, z panem Kubą, jak są takie miejsca, że rosną przy drodze takie piękne buki, a tam dalej dąbek, to że spróbuję się trochę odsunąć z tą drogą, tak żeby nie uszkodzić im korzeni, no bo szkoda. Piękne wyrosły. I te buki, i ten dąb. Po 5 godzinach wygląda to bardzo obiecująco. Nazbierało się już z 0,5 metra wody i widać, że ta woda cały czas cieknie tutaj z burt. Tak jak, nie wiem na ile to widać w telefonie. Czekajcie, może z tej strony. O, na przykład tu. Przesącza się czyli ten poziom wody tak powoli powinien jeszcze co najmniej do tej wysokości dojść. Pan Kuba walczy tam w lesie z drogą, słychać. A ja wrócę do porządku i zajmę się
tą stroną. Co tu zostało? No poza tym, że pozabierać już te zbędne bloczki, to muszę usunąć do końca szalunek, tam jeszcze mi został, i podstawić w tych miejscach nowo wylanych też betonowe bloczki, zrobić wsparcie dla tego, dla podwaliny. No to działam. I to zrobione. No to tak, wokół domu mam już w miarę ogarnięte. Tu jeszcze dodatkowo, jak pamiętacie, tu była belka wspierająca tą środkową ścianę, a teraz już oparłem dom na fundamencie w dwóch miejscach. Miałem zamiar rozebrać ten garb, ale uznałem, że aż tak bardzo to on mi w tej chwili nie przeszkadza. Natomiast jak wyrobię te kamienie, usunę je stąd wtedy, to będę mógł traktorem podjechać z tej strony i przy pomocy traktora sobie to rozbierać i w ten sposób ułatwić pracę. No bo z tej strony traktorem też nie podjadę, tu jest trochę pochyło. Ok, następny etap to jest, tu muszę dorobić jeszcze taki półbalik, bo jak widzicie, tu była taka w oryginale stawka zrobiona, taki wąski bal, i ja też będę musiał coś takiego dorobić. To robię już tak jak i w oryginale, bez szczeliny, tu nie było szczeliny, natomiast ja dodam po prostu wełnę owczą, tak żeby trochę uszczelnić pomiędzy tą wstawką a tym pierwszym balem. Powiem wam, że to rozwiązanie na początku wydawało mi się dziwne, no bo można tak zaciosać bale, żeby nie było potrzeby, żeby robić taką wstawkę. Natomiast ma to pewien też sens, bo jednak podwalina najszybciej się psuje, najszybciej gnije, więc przynajmniej z tej i z tamtej strony domu, gdyby się okazało, że nam podwalina się psuje, to wystarczy wyjąć tą wkładkę, podnieść dom, wyjąć tą wkładkę i włożyć nową. Także jakiś sens to ma. No gorzej jakby się psuły te podwaliny najdłużej, no to wtedy już w całości są do wymiany. No dobrze, to tam na dole czekamy na wodę, żeby zbadać, na ile tam rzeczywiście napływa, a pan Kuba przechodzi do stawu kąpielowego. Tu jest trochę zabawy, bo to nie jest takie oczywiste, jak go wykopać. To nie będzie tylko dół ziemi, ale będzie trochę, jakieś półeczki będą, jakieś, muszą być wokół stawu, musi być półka, ja wam to zresztą narysuję. O, mniej więcej tak to będzie wyglądało. A tak w przekroju, czy tu mamy powierzchnię wody, tu są właśnie takie półeczki z obu stron i strefa głęboka, w której będziemy mogli się kąpać. Ta strefa głęboka to będzie miała takie właśnie 6 metrów na 6 metrów, a wokół
rośliny. Ale o tym to może w jakimś następnym, innym odcinku opowiem bardziej szczegółowo. Pierwsze kopnięcie. Poszło. No i tu jest też tak o tyle też trudniej, że w miejscu, gdzie teraz właśnie wbija łyżkę, jest dużo wyżej niż miejsce, w którym stoi koparka. Jest mniej więcej o metr wyżej. Metr różnicy. Także też trzeba będzie ten staw wyprostować. Kulkę dla pieska możesz wypalić. To podoba? Myślę, że się podoba, bo myślałam, że będzie większy bałagan. Na razie jest tak zgrabnie i schludnie. No, to tak wygląda nasz staw kąpielowy po pierwszym kopaniu tą dużą koparką. Później pan Kuba przestawi tutaj mniejszą koparkę, która ma taką łyżkę, skarpówkę, szeroką łyżkę, którą można fajnie wyprofilować. I tą półkę, i te burty, tak żeby ten staw był prawie na gotowo do dalszych prac, do folii. Tutaj widzę, że pan Kuba pozgarniał również to, co ja wywalałem z odwodnienia. Także zaczyna to już wyglądać całkiem fajnie. A patrząc na to, jak pan Kuba operuje tą wielką koparką, to już sobie wyobrażam, jak to będzie wyglądało po takich pracach tą mniejszą. Podoba mi się. A jak nasz staw leśny dla saren, dzików i
i łosi, i żab, i komarów. Wow, aż duża dziura. Teraz musisz tutaj mech porozkładać. Proszę Państwa, oto nasza leśna promenada. Aleja Dandyla. Czyli co, najpierw odkryję belki, wybiorę właściwą, dotnę, a potem będę się bawił i kombinował, w jaki sposób włożyć ją pod dom, który jest podparty w tych miejscach. Damy radę. Miało być na grządki i co będzie na opał? No, takie to ja zostawić trochę. No, dobrze, że przyszłam. No, Byś nie wiem, czy zapomniałbyś. dobrze, to może się, wiesz, przy piłowaniu to Rozpędzisz się? różnie może być. To ja popilnuję. Wiesz co ci powiem? Co? To jest chyba gorące. Nie. Pracuj w cieniu. Wiesz co? No w takie rady nie wiadomo co z nimi zrobić. Zobacz, możesz sobie usiąść tutaj na tym oto leżaczku, na tym oto hamaczku, to jest w cieniu. No i myśleć na przykład. Aha. No to nie ma co myśleć. Wszystko już masz obmyślane? Co robić? Robić. Hop, hop, hop.
No to ten staw jest już zrobiony. Ładnie rozgarnięte burty. Elegancko. No jeszcze tylko by się przydało trochę wody w nim, bo nie nachodzi. Ale to jest, wiecie, takie miejsce. To jest spora górka, że ta woda z deszczu szybko powinna to zapełnić. A jak nie, to będę musiał trochę dopompować z dolnego stawu, bo tamten brzmi, wygląda jakby miał mieć wodę bez problemu. A ponieważ tu jest glina, to ta woda będzie się trzymała już później po prostu, jeżeli się uzupełni poziom takiego stawu, no to potem już deszcze spokojnie powinny to utrzymać. Także tym się nie martwię. Tu mamy super wyjazd też zrobiony. Malutki już się nie boi tu chodzić, nie ma jeżyn. Tak, malutki? Fajnie? Fajnie, nie? Jakiś szczekaczu ty. Okej. Także tu już jest druga część już jest zrobiona, tak? Mamy zrobioną drogę, prawie całą drogę. Wyjazd z tego stawu, to teraz ten staw kąpielowy. Będziemy musieli z niwelatorem jeszcze popatrzeć dokładnie, jakie wysokość złapać. No i tutaj trochę trzeba jeszcze porozgarniać. Zrobić też zjazd z tej strony, tak żebym tu mógł przejechać wokół stawu tam i tak jak ta koparka też z tej strony. Ale mi się to podoba. Ty mnie śledzisz. Tak, bo próbuję dojść. Co zamierzasz z tą wełną? Będę robił test na ściskanie, żeby wiedzieć ile potem zdjąć. I wskoczyłeś jak koza na stół? Sama jesteś koza. 3,1, a deska ma 2,5. Aha. A ja mam wagi, no nieważne. Mogę być trochę, mieć trochę lżejszy, mniejszy nacisk. Ja ci mogę wejść. Może jestem troszkę lżejsza niż ty. Nie. To by zaburzyło pomiary. Może ja ci wejdę na barana i razem skoczymy. Generalnie Jak koza z baranem. pełna owcza. 6-krotnie się zagęszcza. Czyli tu jak włożę w szparę, to będzie miała 0,5 cm. Aha. Czyli Bo muszę ma? o tyle mieć mniejszą Ma belkę. 3, tak? Tak. O tyle Rozumiem. muszę mieć cieńszą belkę. Bo Belkę tutaj nie tu. będę tutaj, wiesz, robił tego. Muszenia, no nie. No bo nie było kiedyś. No nie. Ale uszczelnienie musi być, więc będzie wełna. Rozumiem. Nie było tego uszczelnienia, więc nie wiem, czy musi być, no ale będzie. Przepraszam. Nie Będzie. było tego uszczelnienia, ale będzie. Tak. Będzie. No nareszcie. Dziękuję ci bardzo. Strasznie mi to męczyło. Dzień dobry. Dobra. No ja Co? już mówiłem. A już mówiłeś? No to dzień dobry. I co porabiasz? Muszę przeciąć belkę. Uuu. Krzywą belkę, tak U. żeby była prosta. A to już jest, wiesz, wyższa szkoła jazdy. Tak. Nie będzie łatwo. Nie no, nie będzie, bez przesady.
jest równe 200. 200, 204, 204 i 196. Także no tak jest do 4 cm różnicy. Nie? No i o co chodzi? Nie mam piły. Czyli potrzebuję następną zabawkę. Może podpiszmy jakąś umowę z jakimś składem budowlanym, albo z jakąś firmą. Żeby mi dawali zabawki. Znaczy apel do firmy. Sklop. I ręcznie ciąć teraz, docinać te brakujące tutaj parę centymetrów. To nie widać akurat, bo tu docinałem ręcznie. Bo nie masz takiego długiego ostrza, tak? No nie mam. Nie mam piły lisicy też. Mam te piły, to jest na cały dzień. Jak oni kiedyś chcieli te bale? Także biorę łańcuchową. Trudno, będzie no jakoś będzie. No i jak wychodzi? Nie najgorzej. Czyli nie potrzebujesz zabawek kolejnych. O matko. Daleko jeszcze? Już blisko. Wiesz, że to się nagrywa? Naprawdę przesadzasz już z tą oszczędnością, nawet wiórki ci się przydadzą. Uważaj, bo zakurzysz palę.
Znowu do góry? Niestety. Oj, idzie. Pójdzie ta belka, ale niekoniecznie pójdzie ta. Nie. Trochę ci się to buja. No widzę właśnie. Dobrze? Skoro mówisz, że dobrze, to dobrze. Nie wiem, czy dobrze. Co wymyśliłem potrzebnie. Trudno. To jest nie tak? Stwierdziłem, że będę oprzeć. Aha, na wiglasze. Jak to za krótko? Jak to za krótko? To mi się wysunęło. No, ona taka krzywa. Aha. O, kurczę. Krzywo. No to mocno krzywo. To się zgłasza jako usterki. O, już się tu wyprostowało. Ale tam się też. Tam dobrze? Tam dobrze. A tu? Tu chyba niedobrze. 200, tak jak było. Nie jest lekko. Też się nie mieści.
kombinacje. Nie dopychasz jej? O raju, czy ją dociągnąłeś tą śrubą po prostu? Tak. I myślisz, że ona potem zachowa pamięć kształtu? Tak. Jak odkręcisz śrubę, to nadal to będzie wyprostowana? Będzie dokołkowane. Aha. Aha, bo ją kołeczkami złapiesz górną. A po drugie Proszę. trochę tak postoi. Dobrze. No bo żeby zakołkować, to trzeba przewiercić. Mhm. A jak przewiercić? A kiedy tą wełnę dołożysz? Najpierw muszę ustawić sobie, żeby móc przewiercić otwory. Aha, Teraz mogę to opuścić, aha. poukładać wełnę na tym, docisnąć. Nawet nie wiem, czy nie zrobię tak, że sobie śrubami przykręcę to, dociskając wełnę wstępnie. Potem zakołuję i odkręcę śrubę. Powinno się trzymać. Trochę zabawy, ale wydaje mi się, że dom lepiej wygląda z taką beleczką. Nie masz takiego wrażenia? Nawet powiem Ci, że takie jasno drewniane odcięcie ma jakiś swój urok. Pasuje do słomy. Mhm. Ładnie jest tak. Naprawdę musisz zabezpieczyć. Wiesz, jak się najlepiej nabija kołki, nie mając miejsca do nabijania kołków? Podnośnikiem. Na razie tam będzie podnosił. Ale ja chcę go wbić, a nie podnosić. Ale podnosić też chyba. Na razie chcę go tylko wbić. To jakąś przekładkę stosujesz? No tak. A nie możesz. To ma sens, co ja teraz robię. Przepraszam. Ale weź podkładkę. Bezpieczmy, żeby nie padło.
Zastanawiam się, czy nie powinienem tu zrobić znaku. Jakby ktoś kiedyś chciał to wymienić, to się zdziwi, że nie może wysunąć. Będzie miał znak, że tu musi wsadzić piłkę i przeciąć. Chyba tyle, bo on nie był na pełną długość. Trzeba go obciąć. No dobrze, to ta ściana jest już gotowa i można zacząć przymierzać się do murowania. Tam wstawkę zrobiłem, zakołkowałem ją na dębowych kołkach, czyli teraz ta wstawka też się trzyma. Nie powinna się dzięki temu wypaczyć, czyli nie będzie takiego problemu, jak był w oryginalnej wersji. No co, plan jest taki, że robię narożniki jadąc maksymalnie do tego punktu podparcia w środku. Potem robię narożnik też, równocześnie robię narożnik też z tej strony. A jak to stężeje, to opuszczamy dom na narożnik. Wtedy usuwamy to wzmocnienie i w tym miejscu domurowuję podmurówkę. No i tak dalej, i tak dalej. Przy czym z tej strony, a w zasadzie z tamtej strony domu, też muszę jeszcze dorobić taką wstawkę. Ale to nie dzisiaj, bo jest w tej chwili prawie 28 stopni i bardzo, bardzo duszno. No nareszcie będę miała wodę do podlewania warzyw. Już się woda zbiera. Dokąd biegnie ten wąż i ten kabel? Dzień dobry, a co ty tu robisz, chłopczyku? Dzień dobry. Po co ten rowek w drodze? Czyżby to będzie jakiś próg zwalniający, czy coś? Zakładów. Po prostu mam pewien wyrzut sumienia, że zabroniłem ci korzystać z wody. Do podlewania. I do mycia się. Musiałam wybierać, czy będę się myć, czy będę podlewać. No to jest domyślacie, że prosty wybór. Pomidory, czy chodzić brudnym, czy nie jeść pomidorów i chodzić czysty. Także Darek kopie tu rowek, żeby schować w drodze ten wąż i kabel. Wąż i kabel prowadzą do malusieńkiego stawu, wykopanego tutaj w łące w pobliżu strumienia. Staw ma już 1 dzień. Nie, nawet nie, przecież to wieczorem był kopany. Szkoda, że tam się trochę popsuwa zawsze. Także on się zamuli szybko. No ale okej, ma już wiadro, bo tam jest wsadzone wiadro z pompą, która sobie pompuje, bo to jest pompa z pływakiem, to jak się woda skończy, to się wyłączy. Świetnie. Natomiast pompa jest do niczego, bo to jest stara bardzo już pompa, która nie działała, ale dzisiaj cudownie mi udało się ją przywrócić do życia. Cieszę się. Ale no, pompuje na wysokość połowa ogrodu. Pompuje do tamtego zbiornika. Tej Ej, beczki. ale co? A tam ja miałam w tej beczce? To nie ta beczka. O, w takiej samej mam gnojówkę No z i mogłabyś już żywopłotką. coś z nią zrobić. Tak, już jest gotowa.
I będę podlewać pomidory i ogórki i co tam jeszcze. Jest już pierwsza ważka nad stawem. No taki system podlewania to mi się podoba. O. I przesiadamy się do następnego krzaczka i do następnego. No dobra, to mamy zrobioną drogę, mamy wykopany staw w lesie, mamy wykop zrobiony pod staw kąpielowy i mamy wykopany ten mały stawik, który ma być dla żab i do podlewania ogródka. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie, a jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.